Cześć! Chcecie wiedzieć, jak wyglądało moje mieszkanie w Bangkoku za 1500 zł, ze wszystkimi wliczonymi opłatami, ze sprzątaniem, siłownią, basenem oraz tarasem widokowym? Oglądajcie ten film. Jesteśmy teraz na 6. piętrze, gdzie po lewej stronie jest kolejny ogródek z tarasem, gdzie możecie się zrelaksować i wypocząć. Natomiast po prawej jest część rekreacyjna, czyli basen widoczny za mną z 3 leżakami. Niestety tutaj ta strona jest wschodnia, czyli mniej więcej słońce do godziny 11 operuje nad basenem, później jest już z drugiej strony budynku. Jak ja chciałam pływać po pracy, to już jak widzicie jest tak, no nie powiem, że chłodno, ale nie tak ciepło jak po tamtej. Natomiast tutaj, gdzie ja teraz siedzę, jest część do pracy, również do odpoczynku. We wszystkich pomieszczeniach w budynku jest Wi-Fi dostępne, czy tutaj, czy na siłowni, czy w recepcji. Natomiast jak pójdziemy teraz po schodach do góry, to jest siłownia. Co było dla mnie ważne, jak oglądałam różne siłownie w budynkach, to ta podłoga taka z gumy, na której się wygodniej ćwiczy, a nie na panelach, która jest no, taka standardowa. Może to pomieszczenie nie jest jakieś duże i dobrze wyposażone, ale wszystkie podstawowe sprzęty plus przede wszystkim wolne ciężary były dostępne, plus bieżnie, orbitreki i parę maszyn takich też siłowych. Zacznijmy od mojego mieszkania, które otwiera się kartą, a zamek jest automatyczny, nie trzeba pamiętać przy wchodzeniu czy wychodzeniu, żeby zamknąć mieszkanie. Na szczęście karty nie trzeba wkładać gdzieś w urządzenie, aby działał prąd, więc wszystko jest ok. Jak widzicie, jesteśmy w głównym pokoju, który jest połączony razem z sypialnią, ale co tutaj jest naprawdę fajnego w tym rozwiązaniu, to te duże, przesuwane szklane drzwi. Jeżeli ktoś by u mnie nocował, to ja mogę je zasunąć i z drugiej strony nawet mam rolety, więc obie strony mają tutaj trochę prywatności, a w tym pokoju gościnnym, że tak powiem, jest dosyć duży telewizor, którego właściwie nigdy nie używałam. Stwierdziłam, że nie mam kabla HDMI, kupiłam kabel i do tej pory leży. Szafki jakieś nad telewizorem, szafki pod. Tutaj przy wejściu jest tylko taka mała półeczka na jakieś buty czy inne rzeczy i obok kanapa w stylu z Ikei. Może lata świetności ma już za sobą, ta narzuta nie jest w jakimś tam idealnym stanie, ale jest to całkiem duże i wygodne miejsce do spania dla gości. Moje łóżko było świetne. Nie słychać było bardzo tego hałasu za oknem, ponieważ jest to wysokie piętro, a w nocy uwielbiałam tutaj po prostu siedzieć z odsłoniętymi firankami, z widokiem na miasto oraz na zachód słońca. Bo co ważne, mieszkanie jest od strony zachodniej, czyli rano nie czułam tego gorąca od promieni słonecznych, natomiast jak wracałam z pracy, to one wpadały do mieszkania i było cały czas jasno, do godziny powiedzmy 18 czy 19. Zachód słońca jest około 18, więc powiedzmy, że to była ta dobra godzina. Szafa wbudowana w ścianę, też jak najbardziej wystarczająca dla jednej osoby. Co mi się nie podobało, to te brzydkie zielone zasłony, które trochę tutaj nie pasowały do reszty, ponieważ są dekoracje w stylu
no, nie wiem, czy to jest jakiś styl. Mieszkanie ogólnie jest zrobione typowo pod wynajem. Tutaj nie mieszkał nigdy właściciel. To było od razu kupione pod turystów i przyjezdnych, więc są tutaj takie dekoracyjne poduszki w liście, w kwiaty, jakiś miętowy budzik, biała lampka. I to jest tak zrobione bardzo w prostym stylu, że tak powiem. W Polsce byłoby to określone jako wysoki standard. No, tutaj powiedzmy, że to jest normalny. Natomiast przejdźmy teraz do łazienki. Myślę, że tutaj nie muszę jakoś zbyt wiele tłumaczyć. Była kabina prysznicowa, oczywiście umywalka, toaleta. I co mi przeszkadzało w łazience, to to, że nie było żadnych szafek, do których można coś schować. Tylko jedynie półka pod umywalką oraz jakieś koszyczki tutaj obok na ścianie. Ja jestem osobą, która musi mieć wszystko absolutnie schowane, wszystkie kosmetyki i rzeczy. Ja nie cierpię, jak gdzieś wchodzę i widzę u kogoś te wszystkie rzeczy. Znaczy, to nie jest moja sprawa. Ja wolę mieć wszystko schowane i tutaj nie było to możliwe, niestety. Kuchnia jest oddzielona od pokoju głównego, ponieważ jest to mieszkanie typu z jedną sypialnią i ma 28 m². Można też spotkać mniejsze w tym budynku typu studio, które mają tylko 23 i są połączone. Natomiast moja kuchnia była mała, ale funkcjonalna. Zacznijmy od tych pozytywów, czyli jest duża lodówka z zamrażarką, płyta z 2 palnikami, mikrofalówka. Nie ma piekarnika, ale nie spotkałam go naprawdę w żadnym mieszkaniu, chyba jeszcze w Tajlandii. I kuchnia była wyposażona we wszystkie naczynia, jakieś środki, które są potrzebne do życia. Był to płyn do mycia naczyń, jakieś środki czystości, garnki, kubki, szmatki. Naprawdę to był dobry wybór, bo nie musiałam niczego kupować przy wprowadzaniu się. Natomiast jest tutaj też taki stolik z wysokimi krzesłami i on niestety nie był zbyt wygodny. To było też moje miejsce pracy. Jak widzicie, tutaj w pokoju nie ma żadnego biurka, więc siedzenie przy tym było trochę średnie, ale jakoś oczywiście dało się wytrzymać. Natomiast co jest luksusem, że tak powiem, w Tajlandii, to pralka, bo nie jest ona dostępna w każdym mieszkaniu. Może w Bangkoku jakoś częściej, ale na Phuket nie bardzo. Tutaj pralka jest na zewnątrz, bo oczywiście jest przez cały rok ciepło, nawet jak pada deszcz, no to tam się nic z nią takiego nie stanie. Nad pralką 2 urządzenia od klimatyzacji, w sensie wiatraki i widok na miasto, na zachodnią stronę, czyli nie na tą część biznesową z wysokimi wieżowcami, tylko spokojniejszą. Tutaj po prawej stronie widzicie posąg Złotego Buddy, który jest jeszcze w budowie i dzielnicę po tej stronie, plus kolejkę BTS, która jest dosłownie pod blokiem. Po lewej stronie był targ, na który również Was zabierałam, więc jak widzicie, wszystko było pod nosem. Korytarz jest zrobiony w takim prostym, ciemnym stylu. Co dziwne, niektóre te szafki na liczniki były pozaklejane foliami, tak samo drzwi. Nie wiem, czy to po prostu było z powodu jakiejś dezynfekcji, ale tak to wyglądało. Natomiast ja codziennie szłam tutaj z 32 piętro wysoko i widziałam rano widok na część biznesową Bangkoku. To miejsce pojawiało się już na kilku filmach, więc może je znacie, ponieważ zabierałam tutaj zazwyczaj swoich gości, żeby im pokazać ten widok na miasto. Jest tutaj ławka oraz na dole trawa, gdzie można siedzieć. Co prawda do godziny 12 jest dosyć ostre światło, które psuje klimat, ale na szczęście nie zamykają tego ogródka po 22, więc można siedzieć naprawdę do późnych godzin nocnych. Floating, weightless, undersea, diving. Kosmiczna winda. Luster nie ma, zdjęć nie można robić ani kręcić. Jedziemy teraz na 37 piętro.
na samą górę. Floor 37. Piętro 37, czyli dach budynku, gdzie jak ktoś ma helikopter prywatny, to może sobie tutaj wylądować, a później polecieć na zakupy na Bangkok. Czemu nie? Tutaj akurat nie znajdziemy żadnych ławeczek do siedzenia, po prostu jest tylko i wyłącznie lotnisko oraz widok na miasto z jednej strony i z drugiej, ale nie z tej biznesowej, tylko bardziej tutaj na inne części. Na ostatnim piętrze jest również strefa do spotkań i pracy. Widzicie, tutaj na takim podwyższeniu jest stolik z paroma krzesłami, ale tam niżej są takie już specjalne miejsca z biurkiem, z wtyczkami, gdzie możesz sobie pracować przy komputerze. Za mną również strefa wypoczynkowa z dużą kanapą i również ze stołem. Plus przyznam, że są tutaj bardzo takie stylowe gadżety i dekoracje, plus do tego widok na miasto. Naprawdę miło się tutaj czasami pracowało. Jak widzieliście, jak wyglądało moje miejsce pracy przy stoliczku, więc wolałam sobie przychodzić tutaj czasami. Jak już mówiłam na samym początku, za mieszkanie płaciłam 1500 zł, ale ze wszystkimi możliwymi opłatami, czyli z internetem, z wodą, z prądem, nawet ze sprzątaniem co 2 tygodnie, plus do tego miałam do dyspozycji siłownię, basen, miejsce do pracy oraz tarasy widokowe. Myślę, że cena jest adekwatna do jakości i porównując ceny w Polsce, na przykład do Warszawy, gdzie wynajmowałam kawalerkę przy rondzie Wiatraczna za 1300 zł plus opłaty, to wychodziło podobnie, a standard był dużo niższy w jakimś starym budownictwie, niezbyt tam ładnie pachniało i naprawdę nie miałam żadnych tam wygód, to tutaj ten standard jest wyższy, zdecydowanie. Ogólnie mieszkania w Bangkoku można znaleźć w podobnych cenach, a nawet w niższych. Przyznam, że to nie jest lokalizacja w samym centrum, dlatego ta cena może być właśnie taka atrakcyjna, jednak jest przy samej kolejce BTS, dokładnie 100-200 metrów stąd. Minusem niestety mieszkania tutaj jest obecnie remont ulicy, gdzie jest dosyć głośno. Jednak rekompensuje to bliskość centrum handlowego oraz targowiska, gdzie również kręciłam filmy z cenami aktualnymi w Bangkoku, więc miałam dosłownie wszystko pod nosem. Nie musiałam nigdzie wychodzić, jeździć do centrum, tylko szkołę miałam jakieś 800-900 metrów stąd, chodziłam na pieszo, a po pracy miałam wszystkie możliwe zakupy również tutaj. Więc ja byłam naprawdę zadowolona z tego miejsca. Jeżeli chodzi o to, jak wynajęłam mieszkanie, to było to przez Airbnb. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zarezerwować swoje mieszkanie i pobyt przez Airbnb, to w linku pod tym filmem macie zniżkę. Więc polecam również skorzystać. Ja akurat dogadałam się bezpośrednio z właścicielką, która jest bardzo miłą kobietą, ponieważ zależało mi na certyfikacie rezydencji w Tajlandii ze względu właśnie na dokumenty czy prawo jazdy, którego nadal nie wyrobiłam. Ale właśnie jakoś się dogadałam bezpośrednio na cenę, która obejmuje wszystko, ponieważ ja już czasami płaciłam za rachunki jakoś osobno i to dużo wychodziło. Przez to, że oczywiście chodzi klimatyzacja, mam dosyć dużo baterii do ładowania, jeżeli chodzi o sprzęt, więc nie wiem dlaczego aż tyle, ale chciałam mieć stałą kwotę, którą płacę. I pamiętajcie, co jest ważne, to, że prawie wszędzie tutaj w Bangkoku wymagają podpisania umowy na rok lub co najmniej na pół roku. Do tego musicie zapłacić oczywiście z góry za cały miesiąc plus 2 miesiące depozytu. Natomiast ja tutaj dogadałam się na cenę całkowitą, depozyt wynosił tylko 7000 batów, a płatność za mieszkanie 13 000 batów. I płaciłam w gotówce i właściwie myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałam Wam pokazać. Ja nie wybierałam tego miejsca jakoś specjalnie, że muszę mieć taki standard, tylko to był zupełny przypadek. Pytałam tutaj w różnych miejscach i tylko tutaj Pani się zdecydowała na taki krótki okres wynajmu. Możecie również szukać na Facebook Marketplace albo, jak już wspomniałam, na Airbnb. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. Widzicie, jak można mieszkać sobie w Bangkoku za taką cenę. Oczywiście w centrum są ceny dużo wyższe, ale
tutaj jakieś 20 minut 30 i również jestem w Siam i było fajnie, ale teraz czas na nową przygodę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, wiecie o czym i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on